when you're close to me. Witamy w Mexico City. I'm feeling high when I'm low, 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 low. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me. Oh yeah, yeah, yeah. Dzisiejsza stolica Meksyku, Ciudad de México, została wybudowana na zgliszczach prekolumbijskiego miasta Azteków Tenochtitlan. Całe megapolis liczy ponad 20 milionów mieszkańców i jest uznawane za czwartą pod tym względem po Tokio, Seulu i Dżakarcie aglomerację miejską świata. Mamy 15 września i tutaj w Meksyku świętuje się Dzień Niepodległości. Idziemy sprawdzić do centrum. Podobno tutaj prezydent o godzinie 22 wychodzi na balkon swojego pałacu i wygłasza przemowę oraz jest śpiewany hymn. Tak, co ciekawe, oni nie obchodzą jakby Dnia Niepodległości, tylko rozpoczęcia wojny z Hiszpanami, którzy tutaj byli w O niepodległość właśnie. O niepodległość w 1810 roku. Po 11 latach uzyskali swoją niepodległość od Meksyku. Tu jest grane, śpiewane, sprzedawane, wszystko to jest. Piwo, wino i co innego. Właśnie spotkaliśmy Michela, naszego ziomka z Puerto Escondido, Meksykanina, i powiedział nam, że w tym roku nie ma możliwości wejść na ten główny plac, tylko i wyłącznie z Telebimu. Pokazywany jest, no właśnie, pokazywany jest przemowa prezydenta i dopiero chyba koło 11 będzie ten sławny krzyk. Cisza tam. Viva Mexico, więc... ale zobaczcie ile ludzi. Niestety nie udało nam się wejść na główny plac na Zocalo, ponieważ policja zostawiła wszystkie dojścia, wszystkie drogi. Nie wiemy za bardzo dlaczego, ale postanowiliśmy, że po prostu wybierzemy się do parku, w którym już byliśmy w weekend, gdzie działo się wszystko. Od hip-hopu po salsę, po komików. Wszystko tam się działo, także idziemy zobaczyć, co się dzisiaj dzieje, bo dzisiaj jest Święto Niepodległości, więc pewnie będzie coś na grubo. I bilety kupione do zamku Chapultepec. Lecimy. Aztekowie podczas wypatrywania ziemi obiecanej, według legend, wypatrywali orła, który w swoim dziobie miał węża i siedział na kaktusie. I tak też podobno było w przypadku Tenochtitlan, ówczesnej, można powiedzieć, na tych samych terenach, co teraz jest Meksyk, Mexico City. To tak było to miasto Azteków i podobno właśnie w środku jeziora zauważyli takiego orła i założyli tutaj pierwszą osadę. Kojarzycie te schody? Na tych schodach właśnie stał Leonardo DiCaprio w filmie Romeo i Julia. Zamek położony jest na wzgórzu we wschodniej części stolicy Meksyku. Nazwa Chapultepec w dosłownym tłumaczeniu oznacza wzgórze konika polnego. Budowla na przełomie dziejów pełniła różnorakie funkcje, od akademii wojskowej, siedziby cesarza Maksymiliana I, prezydenta Manuela Gonzaleza, po obserwatorium, aż w końcu w roku 1939 zostało przekształcone w Narodowe Muzeum Historii. No i szczerze mówiąc, dawno nie byliśmy w tak pięknym miejscu.
Zamek oferuje naprawdę piękne eksponaty, które zachowały się z tamtych czasów, kiedy żył tutaj prezydent Meksyku. Można wejść praktycznie wszędzie, zobaczyć wszystko z bliska. Na samej górze jest przepiękny taras z wielkim ogrodem. Jest tutaj mnóstwo zapożyczeń, jeżeli chodzi o wystrój z Europy. Także poczuliśmy się trochę jak w domu. Ale jest naprawdę fajnie i polecamy zwiedzić to miejsce, bo jest tutaj naprawdę pięknie i warto tutaj przyjść. Tym bardziej, że bilet kosztuje 80 peso, także prawie jak za darmo. Oczywiście, będąc w Meksyku, nie możecie pominąć tego miejsca. To jest churroseria El Moro. Dzisiaj zamówiliśmy, uwaga, kanapki z lodami, czyli kanapka jest jakby zrobiona z churrosek. Do tego są 3 gałki lodu. Mamy 4 churrosy z cukrem i do tego czekoladka. Oraz czekoladowy dip. Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the motion. Loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet. Hasta luego. Got what I need. Sipping on Ale będzie kwite. my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the motion. Loving this devotion. To, co za mną widzicie, to kolejka do Muzeum Frida Kahlo, a właściwie jej domu, gdzie mieszkała również z Diego Riverą. Frida Kahlo była czołowym artystą tutaj w Meksyku. Żyła w latach 1907-1952. Frida is an artist with always, when she starts to paint it, she need feel something very strong. In this case, pains, physical pain or love Mental. pain, mental pain. If you see the Frida Kahlo's painted, it's 90%, 95% Frida. Frida sitting, Frida broken, Frida crying, Frida with blood, Frida no babies, Frida with babies, Frida with Diego, Frida no Diego, Frida with flower, Frida with monkey. But exists the process in the style to Frida. Po porządnym zwiedzaniu należy porządnie zjeść. Ja zamówiłem sobie kanapkę, a Ewcia chłoracze. Następnego dnia trafiliśmy na wystawę wojskową zorganizowaną w samym centrum miasta Meksyku. Wejść na Zocalo, bo wszędzie była policja i byli żołnierze, ale okazało się jednak, że można tutaj wejść, bo na środku tego Zocalo jest wystawa taka militarna. Można tutaj zobaczyć cały sprzęt wojskowy, od samolotów po motory.
było takie śmieszne, ponieważ my, nie wiem czy było po nas widać to wcześniej, ale byliśmy tak zestresowani jak tutaj wchodziliśmy, ponieważ byliśmy pierwszymi turystami na ogromnym placu wypełnionym po brzegi militariami, wojskiem, sprzętem wojskowym, żołnierzami i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy my możemy tu przebywać, czy nie. No teraz to już wiemy, że jest pełno turystów i można skorzystać ze wszystkich tych atrakcji, sobie poschodzić, pozjeżdżać na linię, wchodzić do tych wszystkich sprzętów, ale no wcześniej tego nie wiedzieliśmy, więc no to było naprawdę ciekawe doświadczenie.